Cześć wszystkim, z tej strony Piggy i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego w ogóle mieszkam w Austrii. Wyobraźcie sobie, mamy rok około 2007-2008. Mieszkam sobie z rodzeństwem i z rodzicami w Krakowie. Wtedy jeszcze z naszą babcią, która potem zmarła, ale mieszkamy sobie w Krakowie. Moi rodzice mają zawody, w sumie całkiem dobre, pracują, a my chodzimy sobie do szkoły. I wiecie, wszystko wygląda, jakbyśmy mieli fajne życie, szczęśliwe, wszystko, aż do momentu, w którym zmienił się właściciel naszego mieszkania. Pierwszy mieliśmy właściciela, potem właścicielka jakby kupiła od niego mieszkanie z lokatorami, czyli z nami. No i wiecie, myśleliśmy wszystko ok, w ogóle to, aż do momentu, kiedy ta pani właściciel zaczęła podnosić nam czynsz. Podniosła go na początku dwukrotnie i wiecie, na początku było to jeszcze ok. Znaczy, co to znaczy ok? Wiecie, po prostu z tym, co potem się dalej działo, to jeszcze było ok. Ale i tak to były duże pieniądze dla moich rodziców. Wiecie, moi rodzice nie zarabiali źle, ale nie zarabiali też jakby powiedzmy jakichś kokosów na tamten czas. Możecie sobie wyobrazić, że to już było ile lat temu? No ponad 15 lat. No i wiecie, zaczęła nam podwyższać czynsz. Na początku było to dwukrotnie, no i potem tak z czasem zaczęła go coraz bardziej podnosić, że to już naprawdę była suma, która była, wiecie, dla moich rodziców jakby ciężka do zapłacenia. No i moi rodzice szukali pomocy. Wiecie, pamiętam, że byliśmy wtedy chyba nawet w gazecie tą sytuacją, którą opisali i też w telewizji, z czego się nie mylę. Ja wtedy ile miałam wtedy lat? 6-7 lat. Powiedzmy, może nie kumałam tej sytuacji i się cieszyłam z tego, że będę jakby, wiecie, w gazecie może. Ale to nie było tak kolorowo, jak sobie myślałam. Ja wtedy jako małe dziecko jakby tego tak nie rozumiałeś, albo nasi rodzice po prostu nie dawali nam może tego tak jakby, wiecie, do zrozumienia, albo żebyśmy w ogóle jakby tak o tym tak świadomie wiedzieli może, o tych takich problemach z czynszem. No i wiecie, mój tata też jakby szukał rozwiązań też prawnych, szukał pomocy, gdzie się dało. No i z tego co wiem właśnie też ta sprawa była prawnie jakby toczona też, no ale zbytnio to nie pomogło. Jedyne co wtedy było, że moi rodzice dostali wtedy jakby od sądu mieszkanie takie lokalne, nie wiem czy dokładnie to się tak nazywa, z numerem 1300 coś tam i z obliczeń jakby mojego taty i z porozumiewaniem się osób, które się na tym znają, wyszłoby na to, żebyśmy dostali to mieszkanie za około 20 lat. Więc to był bardzo spory czas, jakby okres czasu, gdzie musielibyśmy po prostu na to czekać i dalej płacić ten czynsz bardzo wysoki. No i potem była taka sytuacja, że właścicielka dała nam jakby 3-letnie wypowiedzenie, czyli musieliśmy się jakby do 3 lat i tak jakby wynieść z tego mieszkania. I po prostu wiecie, tak nam podwyższała czynsz, żebyśmy w końcu sami jakby z niego zrezygnowali i żebyśmy się z niego wyprowadzili. No i wtedy mój tata jakby przypomniał sobie o takiej jakby organizacji pielęgniarek, pielęgniarzy, która rekrutowała polskie pielęgniarki, pielęgniarzy do pracy za granicą. I to już wiecie, to było już kilka lat wcześniej, zanim w ogóle ta taka ciężka sytuacja nas powiedzmy spotkała. No i tata sobie właśnie o niej przypomniał, bo kiedyś brał w niej udział, tak tylko wiecie, dla spróbunku, zobaczenia co to jest. No i akurat w tej sytuacji, w tym czasie, w tym okresie takim ciężkim, przypomniał sobie o tym, no i wiecie, napisał maila do tej organizacji z zapytaniem, czy to jeszcze jest w ogóle aktualne i wszystko. No i oni mu z jego opowieści napisali mu w bardzo jakby szybkim czasie, no i wiecie, napisali mu warunki pracy, jak to będzie wszystko wyglądało i takie rzeczy. No i mój tata jakby wtedy z moją mamą razem postanowili, żeby spróbować. No i mój tata wtedy poszedł na taki 2-miesięczny, intensywny kurs języka niemieckiego, żeby wiecie, mógł się przygotować na tą Austrię, na to życie tutaj i pracę szczególnie. No i właśnie poszedł na ten kurs, no i potem na początku 2012 roku pojechał za granicę, wtedy jeszcze sam. To był taki jakby to powiedzieć, takie pół roku próbne. Wiecie, czy jemu się spodoba i czy też jakby mój tata się im spodoba jako pracownik. To było wtedy jako pielęgniarz w domu opieki. No i wiecie, mój tata wyjechał. Bardzo powiem wam szczerze, że jakby takie odważne i taki odważny i też taki trochę może ryzyko podjął, ale dla naszego dobra. Wiecie, pojechał w styczniu tam i pamiętam właśnie jak z nim przez Skype'a gadaliśmy i wiecie, było nam smutno jakby, że on tam jest, a my tu w Polsce. Aż mnie wzruszenie na to bierze, jak sobie o tym przypominam, ale no,
No i wiecie, mój tata pojechał tutaj na takim jakby pół roku próbne, no i właśnie jakby dało takie coś, jakby wiecie, jak dwie strony będą zadowolone, czyli pracodawca i mój tata w tym przypadku, no to mój tata jakby takie powiedzmy ultimatum im postawił, że jak właśnie będą te dwie strony zadowolone, to że wtedy my przyjedziemy, czyli nasza czwórka, no i mama, przyjedziemy tutaj do niego razem mieszkać z nim i wszystko. To było takie właśnie ultimatum z jego strony postawione. No i na szczęście jakby wszystko się udało, obydwie strony były zadowolone. No i wtedy nadszedł czas, kiedy jakby my, nasza czwórka, dzieci i razem z mamą mieliśmy się przeprowadzić do Austrii, do taty tutaj i powiem wam, że szczerze pamiętam ten dzień jak, nie wiem, bo to było wtedy tak, że mój tata zjechał potem chyba do Polski i wtedy, wiecie, były takie przygotowania, jakby pakowanie i wszystko. To było właśnie chyba 1 lipca 2012 roku, bo 2 lipca już tu byliśmy i wiecie, my wtedy tak przyjechaliśmy tutaj tak na luzie, na wakacje jakby powiedzmy, bo szkoła zaczynała się dopiero któregoś tam września, chyba 7, 6, nie pamiętam dokładnie. No i wiecie, mieliśmy jakby takie 2 miesiące czasu, żeby trochę się oswoić z językiem, trochę sobie tutaj pochodzić, pooglądać różne rzeczy i wiecie, no pamiętam jak my wtedy jechaliśmy pociągiem z Polski tutaj, to nie pamiętam ile nawet godzin, bo to była długa trasa, ale jakby pamiętam jakby ten dzień, jakby to było tak, że wiecie, na początku jak się my dowiedzieliśmy o tym, że się jakby wyprowadzamy za granicę, to wiecie, to było to takie wow, ale super w ogóle, bo wiecie, wtedy to mi się wydawało, że to było takie jakby taki prestiż, że jesteś za granicą albo coś takiego fajnego, jakby inaczej się postrzegało tych ludzi z zagranicy i jakby wtedy jeszcze wiecie, nie rozumiałam co to dokładnie, co nas jakby czeka i wszystko i pamiętam właśnie jakby, że w szkole tak wiesz, jakby nikomu nie mówiliśmy jakby, że się wyprowadzamy za granicę i w ogóle, tylko coś tam mówiliśmy, że chyba do Warszawy jedziemy czy coś w tym stylu, nawet nie wiem dokładnie dlaczego, ale tak było i chyba tylko jednej mojej koleżance, takiej najlepszej, jakby pamiętam, że mieliśmy lekcję i napisałam w zeszycie coś tam, że wyprowadzam się za granicę i w ogóle i to było takie wiecie, trochę takie potajemne jeszcze i właśnie jakby wiecie, nadszedł ten czas już jakby wiecie, pakowania się i wszystkiego, żegnania się z naszą sąsiadką, taką panią Ireną jeszcze wtedy, która była naprawdę super i była też nauczycielką mojego brata. No i potem wiecie, nadszedł czas żegnania się z całą rodziną, ze znajomymi. Powiem wam, że to był naprawdę ciężki dzień, bo pamiętam, że po prostu ja, moje siostry przepłakaliśmy ten cały dzień i w sumie nie wiem, czy nie całą podróż pociągiem, bo po prostu wiecie, ja wtedy miałam 11 lat i ja myślałam serio wtedy, że jakby już nigdy do Polski nie wrócimy. W sensie takie było moje myślenie, że jakby to już jest ostatni dzień bycia w Polsce, że już nikogo nie zobaczę nigdy. Nie wiem czemu tak myślałam, ale jakoś wtedy tak myślałam i po prostu to był taki jakby smutny dzień, ale z drugiej strony też tak się cieszyliśmy na coś nowego, na nowy kraj, na nowych ludzi i na nowe jakby takie przygody powiedzmy. No i wiecie, już nadszedł ten dzień, kiedy już tutaj przyjechaliśmy. Pamiętam wtedy z bagażami i wszystko, szliśmy z dworca głównego do naszego tego pierwszego mieszkania wtedy, co mieszkaliśmy i pamiętam, że my tak, wiecie, do taty, no ile to jeszcze, ile tej drogi, a on tak, no już 5 minut, nie? A szliśmy tam pewnie z 15 minut czy coś i wtedy to było takie dla takich małych dzieci, wiesz, wielkie walizki jedziemy i to było śmieszne. No ale w końcu dotarliśmy jakby do tego naszego nowego domu i wiecie, cieszyliśmy się, że mamy taki super jakby mieszkanie, wiecie, super taras, ogród piękny i w ogóle pamiętam w tym ogrodzie, to był taki ogromny ogród i my tam normalnie z dziewczynami na rolkach, wiecie, ścigaliśmy się naokoło i takie rzeczy tam robiliśmy, że szok, ale fajnie było. I w sumie wam tutaj wyświetlę pierwsze zdjęcie chyba, które zrobiłam, albo mi ktoś zrobił, bycia tutaj w Austrii i może wam kilka wyświetlę, jak jakieś fajne znajdę. I no, i właśnie tak wyglądała jakby tutaj przeprowadzka i powiem wam, że wiecie, jakby z takiej powiedzmy smutnej sytuacji, którą mieliśmy w Polsce, wiecie, ten problemy z czynszem i wszystko. Jakby wszystko wyszło na takie pozytywne. Musiałam na chwilę przepaść, bo takie panie miłe szły i trochę ze mną pogadały, bo ja tak siedzę tutaj na ławce w takim, jakby tu jest taki las, a tu jest taka droga i tutaj ludzie często sobie chodzą na spacery i no. No i wiecie, właśnie jakby takiej przykrej rzeczy, która nas powiedzmy spotkała w Polsce. Moi rodzice zdecydowali się jakby tak zaryzykować trochę i jakby rzucić nas i samych siebie na taką głęboką wodę, no bo jednak większość ludzi myśli, że wyjechanie za granicę, uczenie się języka to jest takie, wiecie, hop siup
i wszystko, ale wiecie, no jednak musieliśmy się na początku z kilkoma takimi rzeczami borykać. Właśnie powiem wam, że jestem jakby dumna z moich rodziców, że podjęli ten krok, bo na pewno też się jakby wiecie, obawiali, bali się i wszystko, ale jednak zrobili to dla nas. Wybaczcie mi, ale ja jestem po prostu taką osobą bardzo emocjonalną. Chociaż może na dzień tego tak nie pokazuję, bo jestem taką, wiecie, twardą babką i w ogóle. Ale no, i po prostu wiecie, jakby czasami warto zaryzykować, żeby było lepiej po prostu. Wiadomo, że jest strach i wszystko, ale mi się wydaje, że w 90% się to opłaca i tak samo było w naszej jakby sytuacji, w naszej historii. I po prostu, no, tak wyglądała jakby nasza przeprowadzka i powód, dlaczego moi rodzice jakby postanowili się przeprowadzić do Innsbrucka. Jeszcze mam bardzo dużo rzeczy do opowiedzenia wam, jak was to interesuje. Na przykład, wiecie, jak wyglądały pierwsze dni w naszych szkołach, jak to wyglądało, wiecie, te pierwsze dni, kiedy słyszeliśmy ten język, jak wyglądała nasza nauka, bo wiecie, no to też nie jest takie proste z dnia na dzień wszystko zmienić, wiecie, całe otoczenie ludzi. I nic, jakbyście chcieli więcej usłyszeć na temat Austrii, na temat naszej jakby historii, jak to się dalej potoczyło tutaj z życiem w Austrii, życiem w Innsbrucku, to piszcie mi w komentarzach wasze pomysły, co byście chcieli usłyszeć. Jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jak zastanawiacie się, czy jakby wiecie, jak macie jakąś sytuację, którą byście chcieli zmienić, ale boicie się podjąć ryzyka, to po prostu pomyślcie sobie, że może być lepiej i to wszystko zależy od was, od tej jednej decyzji, więc nigdy się nie poddawajcie, bo zawsze czeka coś dobrego na waszej drodze życia, więc próbujcie i po prostu podejmujcie ryzyko i będzie wszystko lepiej. A, i nie zapomnijcie dać łapki w górę, suba i co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!